Witam Państwa bardzo serdecznie w ten upalny wieczór. Właśnie byliśmy z Agnieszką w takich rozważaniach, czy czeka nas jeszcze więcej upałów, czy już mniej, ale dzisiaj dla Państwa jesteśmy w zupełnie innym temacie, bo będziemy rozmawiać na tym spotkaniu o współczesnych wyzwaniach edukacji. Jak nie wpaść w pułapkę stereotypu. To jest trzecie z naszych spotkań w ramach Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, a moją gościnią, jak już Państwu zdradziłem, jest ponownie Agnieszka Caban. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że są Państwo z nami i dzisiaj będziemy mogli przyjrzeć się trochę stereotypom. Ja oczywiście chwilę wstępu, a potem już oddaję głos naszej gościni. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Odbywa się ono w ramach projektu Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów, realizowanego przez pracownię, a projekt jest możliwy dzięki wsparciu ambasady USA w Polsce. Tak jak zawsze mamy ten sam format, czyli około 45 minut opowieści, a potem możliwość do zadawania pytań w czacie, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Także w trakcie wydarzenia ja będę przekazywał na koniec te wszystkie pytania do Agnieszki, ale dwa słowa, bo część z Państwa może miała okazję oglądać nas już i Agnieszka Caban wtedy i również dzisiaj w roli kulturoznawczyni trochę, doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze i Religii, badaczki kultury mniejszości narodowych i etnicznych, ale dzisiaj również w takiej odnodze, tej nodze takiej, bym powiedział, trochę aktywistycznej, czyli tego edukatorki antydyskryminacyjnej, działaczki na rzecz społecznej, na rzecz obrończyni praw człowieka, więc jakby szukamy trochę takiego przymierza też w tych spotkaniach pomiędzy akademią a działaniem. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj będziemy rozmawiać trochę w temacie stereotypów i edukacji antydyskryminacyjnej, bo to jest temat, z którym może Państwo, ale również na przykład jako edukatorzy albo jako rodzice spotykają się, kiedy rozmawiają z dziećmi, kiedy mówią o tym, jak rozmawiać, kiedy mówią o tym, jak działają mity uprzedzenia, gdzieś próbują włączać techniki krytycznego myślenia. Więc dzisiaj też będzie trochę o tym, jak to robić i w jaki sposób się rozprawiać z tym naszym mózgiem, który nas trochę oszukuje, chcąc uprościć nasz sposób widzenia. Ale ja już się rozgadałem, więc Agnieszko, oddaję Ci głos, czas na naszą opowieść, a ja zachęcam Państwa oczywiście do pytań w czacie. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za przedstawienie mnie i wprowadzenie naszych widzów i widzki w temat dzisiejszego webinaru. Tak, jak zresztą widać tutaj na załączonym obrazie, mamy tytuł Jak nie wpadać w pułapkę stereotypu. Stereotypy o Romach i Romkach dawniej i dziś. Ja jako badaczka kultury mniejszości romskiej również chciałabym się pochylić właśnie nad tym tematem dzisiaj. Jest to, powiem szczerze, temat, który najczęściej jest związany ze społecznością romską. Bo ja już tym tematem zajmuję się od około 20 lat i kojarzę, że bardzo wiele razy byłam właśnie proszona o to, aby opowiedzieć o tych stereotypach, aby troszeczkę się nad tymi stereotypami pochylić, nawet czasami można powiedzieć, starać się obalić w różnych sytuacjach. I rzeczywiście ta stereotypizacja społeczności romskiej, ona dzisiaj przybiera różne wymiary i ona często się opiera na bardzo starych stereotypach, które mają kilkaset lat i które ciągle gdzieś są aktualne. Niektóre są nowe, niektóre są na nowo definiowane i właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy się temu zjawisku przyjrzeli, ponieważ jest to bardzo powszechne społecznie zjawisko, czyli ta stereotypizacja mniejszości romskiej. No a mniejszość romska dlaczego tak powszechnie jest stereotypizowana? Przede wszystkim jest to najbardziej liczna mniejszość etniczna w Europie i też mniejszość, która jest najbardziej dyskryminowaną mniejszością etniczną, czyli praktycznie 80% osób pochodzenia romskiego w Europie doświadcza dyskryminacji. Jest to dyskryminacja z usług, ale jest to też dyskryminacja bezpośrednia, która uderza bezpośrednio w osoby pochodzenia romskiego. I tak naprawdę tym źródłem dyskryminacji są właśnie bardzo często stereotypy.
No i właśnie dzisiaj też powiemy sobie o tym, właśnie jakie są konsekwencje stereotypów, ale też z czego one wynikają. I ja, żeby przejść właściwie do tego tematu romskiego, czyli tematu, o którym dzisiaj nad którym stricte się pochylimy, chciałabym takim słowem, kilkoma zaledwie zdaniami wstępu opowiedzieć właściwie o tym, czym są stereotypy. I może jak uda nam się właśnie opowiedzieć i przybliżyć, czym są stereotypy, wtedy będę mogła pokazać, jak te stereotypy, jakie konsekwencje mają stereotypy dla romskiej społeczności, ale też jak te stereotypy się tworzą w kontekście tej społeczności. Oczywiście wiemy, że stereotypy mogą dotyczyć każdego, mogą dotyczyć nie tylko grup etnicznych, mogą dotyczyć grup zawodowych, mogą dotyczyć płci, mogą dotyczyć wieku, mogą dotyczyć prawie każdego z nas. Ale generalnie ten mechanizm powstawania stereotypów powinien być znany każdej z nas, aby lepiej samemu w głowie sobie te stereotypy również starać się pokonywać, te właśnie uproszczone obrazy rzeczywistości. Więc no, nad stereotypami zastanawiamy się około 100 lat, bo to jest takie określenie, które już prawie ma, no myślę, że nawet więcej niż 100 lat. I po raz pierwszy nazwa stereotyp została przez Waltera Lippmana. I Walter Lippmann właściwie miał swoją definicję stereotypu, ale właściwie ta definicja przez te kilkadziesiąt lat, ona jest na nowo opisywana, znaczy na nowo tworzona ta jest definicja. I na przykład taką najbardziej aktualną definicją, w duchu której ja również edukuję, jest definicja z podręcznika edukacji antydyskryminacyjnej. Ponieważ ja jestem też trenerką edukacji antydyskryminacyjnej, bardzo dużo takich szkoleń prowadzę, więc nie tylko edukuję o Romach i Romkach, ale taką drugą moją jedną z głównych działalności jest właśnie edukacja antydyskryminacyjna. I takim właśnie takim bardzo uproszczoną, ale bardzo też taką definicją, która myślę, że najbardziej oddaje ducha tego, czym jest stereotyp, jest określenie, że stereotyp to rozpowszechnione w danej grupie opinie, przekonania, reprezentacje czy schematy poznawcze, których obiektami są inne grupy społeczne lub kulturowe. Generalnie bardzo często ja jeszcze w procesie swojej edukacji spotykałam się z takim określeniem, że no to jest naturalne, że stereotypy pojawiają się w naszej głowie, że służą lepszemu poznaniu rzeczywistości. Teraz od takich opisów się odchodzi, dlatego że generalnie widzimy, ile spustoszenia niosą stereotypy i staramy się również odwrócić taki proces przyjmowania wiadomości, że stereotypy są czymś naturalnym. One bardzo dużo niosą złych konsekwencji społecznych, o czym zaraz będę mówić. Więc generalnie odchodzi się od takiego definiowania stereotypu. I generalnie również ja pamiętam, że zawsze się edukowało o tych stereotypach pozytywnych, negatywnych. Teraz praktycznie również się od tego odchodzi. Stereotypy wszystkie niosą złe konsekwencje, nie tylko te pozytywne. I też nad tym się zaraz skupię. Czyli generalnie tak sobie podsumowując, bo pewnie każdy tam z Państwa spotkał się na etapie swojej edukacji z definicją stereotypu, ale też wie, czym jest stereotyp. To tylko tak w kwestii uproszczenia kilku zdaniach powiem, że stereotypy wynikają oczywiście bardzo często z niewiedzy, z bardzo widocznych różnic pomiędzy grupami, które po prostu nieraz nie są do zaakceptowania i tworzą się właśnie te stereotypy, ale również z rywalizacji pomiędzy grupami. Bardzo często ten stereotyp swój obcy wzmacnia również
wzmacnia również taką trwałość różnych grup. No i do najważniejszych cech stereotypów należy ich przede wszystkim prostota, która prowadzi do upraszczania świata i to jest właśnie bardzo niebezpieczne, ponieważ patrzenie po prostu na wszystkich według jednego wzorca, no po prostu niszczy taką indywidualność każdej jednostki, czy nawet indywidualności pewnych grup. Powszechność, czyli generalnie to są takie utarte sformułowania, które często pojawiają się w żartach, znamy je, mimo że nawet w nie nie wierzymy, co jest bardzo ciekawe, że nawet jeżeli nie kierujemy się stereotypami, wiemy, że one nie są prawdziwe, to i tak je znamy, bo one są właśnie tak bardzo popularne i rozpowszechnione w naszych społecznościach. Są dziedziczone społecznie, kulturowo, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Można powiedzieć, że nikt nie jest wolny od stereotypów, każda grupa ma stereotypy. No i zazwyczaj pierwszą dawkę stereotypów otrzymujemy w dzieciństwie, jak zaczynamy się oczywiście socjalizować w społeczeństwie, w rodzinie, w szkole, od dzieciaków na podwórku, no i później w kolejnych etapach naszego życia. No media są takim źródłem, które niesie wiele stereotypów, dlatego tak bardzo ważne jest, aby też edukować te społeczności dziennikarskie, które zajmują się przekazywaniem nam informacji, aby te informacje jak najmniej były stereotypowe. Ja pokażę kilka takich slajdów, gdzie pokażę, w jaki sposób właśnie środowiska dziennikarskie niosą te stereotypy o społeczności romskiej i właściwie te stereotypy, one się nie zmieniają od kilkudziesięciu lat. Ciągle widzę gdzieś bardzo podobne tytuły, nagłówki artykułów, gdzieś wyjęte z piosenek z lat 60. nawet, i one nawet rok temu zauważyłam, że dziś prawdziwych Cyganów już nie ma. No, nie wierzyłam, że ktoś z młodszego pokolenia może znowu powielać ten stereotyp, ale jednak. I tutaj mamy również taką informację, że zawierają uogólnienia, czyli zazwyczaj takie mamy kwantyfikatory w tych stwierdzeniach, że wszyscy tak robią, każdy tak ma, albo wszędzie tak się dzieje, czyli generalnie to potem również możemy poznać, czy ktoś stereotypowo wypowiada się o jakiejś społeczności czy osobach. No i oczywiście cechą stereotypów jest, że są bardzo trwałe, że są sztywne, że są trudne do zmiany. Często nawet nieweryfikowalne są w drodze doświadczenia i właśnie tak trudno jest je zmienić i są oporne na nowe informacje. No i na przykład jak ja jestem edukatorką antydyskryminacyjną i idę i uczę, o czym jest stereotyp i jakie są stereotypy i dlaczego nie należy w nie wierzyć, no to są osoby, które w ogóle jakby przyjmują tą informację, znaczy słyszą tą informację, ale jej jakby nie przyjmują, nie wdrażają jej w życie. Dlatego właśnie się o tym mówi, że stereotypy są tak trudne, oporne na zmiany. Mają charakter wartościująco-emocjonalny. Ja często mówię w kontekście podziału na stereotypy i uprzedzenia, że stereotypy to są nasze myśli, nasze wyobrażenia, które pojawiają się w głowie, a uprzedzenia to są nasze emocje, które wpływają na postawy. I tutaj właśnie chciałabym nawiązać do tych stereotypów i tego podziału na te stereotypy negatywne, pozytywne i neutralne, ponieważ tak naprawdę każdy z nich nie ma stereotypu, który nie byłby, nie miałby złych konsekwencji tak naprawdę. I takie podejście, tak jak już wspomniałam wcześniej na początku, takie podejście na podział i uczenie o stereotypach negatywnych, pozytywnych, neutralnych jest również właśnie w edukacji antydyskryminacyjnej kwestionowane. I dlaczego są kwestionowane? Dlatego, że przede wszystkim są niesprawiedliwe, nadmiernie upraszczają rzeczywistość, zacierają jednostkowe cechy, kwalifikacje, umiejętności.
I nawet pozytywne stereotypy mogą nabrać negatywnego zabarwienia, jeżeli na przykład nie znamy danej grupy. Wtedy, mimo tego, że mamy jakiś pozytywny stereotyp, a nie znając danej grupy, on zawsze może też zmienić się w negatywne podejście. I generalnie ja też uważam, że wszystkie stereotypy są szkodliwe i dajmy przykład stereotypu pozytywnego. Zaraz też się odniosę do bardzo znanego badacza romskiej kultury, który również stworzył taki podział, jakie stereotypy o społeczności romskiej funkcjonują w społeczeństwie większościowym. I on też wspomina właśnie o stereotypach pozytywnych. No ale ja, zanim jeszcze przejdę do tego, dam kilka przykładów z rzeczywistości. Osoby pochodzenia romskiego, które chcą pójść do pracy. No ich się, na przykład pracodawca może ich nie traktować poważnie z racji tego, że no, ma wyobrażenie o Romach, że oni tego grają, śpiewają. To nie jest negatywny stereotyp, znaczy nie jest to stereotyp, który ma wydźwięk negatywny w pierwszej kolejności, ale nie wszyscy Romowie grają, nie wszyscy Romowie śpiewają. Mają też inne umiejętności, mają różne wykształcenia, zajmują się różnymi zawodami, mogą zajmować się różnymi profesjami, no ale patrzenie na nich tylko przez perspektywę folkloru, no zawęża ich możliwości również realizacji zawodowej, tak? Więc to jest jeden z takich przykładów stereotypu pozytywnego, który wpływa negatywnie na funkcjonowanie w społeczeństwie i na przykład no, muszą się Państwo zastanowić sami, czy używamy w ogóle znowu tych określeń jak stereotyp pozytywny czy negatywny. One nadal funkcjonują w literaturze, nadal funkcjonują w nauce, no ale tutaj możemy się przy okazji tego mojego mini webinaru możemy się nad tym również zastanowić. I konsekwencje stereotypów. No przede wszystkim stereotypy ograniczają nasze możliwości poznawcze, służą właśnie szufladkowaniu ludzi, ograniczają komunikację z grupami, wzmagają konflikty, kształtują i umacniają hierarchiczne relacje, mogą prowadzić do unikania lub dyskryminacji, co jest już bardzo poważną formą. Znaczy to są już poważne konsekwencje stereotypów. No i też w jakiś sposób kanalizują agresję osób, które noszą ze sobą te stereotypy. Z perspektywy osoby stereotypizowanej, ja znam wiele sytuacji, w których osoby, znaczy ujawniały swój stres związany właśnie z wpływem stereotypów na ich życie. I wiem, jakie niosą spustoszenie stereotypy w funkcjonowaniu, nawet w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie większościowym osób należących do grup mniejszościowych. I dla osoby stereotypizowanej przede wszystkim te stereotypy je etykietują, stygmatyzują, utrudniają pokazanie indywidualności. Czyli właśnie jak tu w tym przypadku tego stereotypu pozytywnego o tej muzyce i graniu, śpiewaniu. Sprawiają przykrość, krzywdzą, zmniejszają poczucie własnej wartości. To jest bardzo często świadkinią takiego właściwie zjawiska. Niskiego poczucia własnej wartości przez właśnie to stereotypowe traktowanie. Stereotypy utrudniają awans społeczny, wzbudzają wrogość, izolują, no i rodzą konflikty. No i właściwie też badaczki mówią o bardzo groźnych zjawiskach, jakimi są zjawiska zagrożenia stereotypem lub tak zwana samospełniająca się przypowiednia, czyli że zagrożenie stereotypem. Osoby, które bardzo często są pod wpływem różnych stereotypów społecznie, poświęcają swój czas i energię na to, aby te stereotypy obalać i przez to nie realizują swojej pracy. Często wypadają właściwie źle w swojej pracy na przykład. To jest taki jeden z przykładów. Z kolei samospełniająca się przepowiednia polega na tym, że jeżeli ktoś bardzo często mówi o danej grupie, że jest taka i taka, używając negatywnych określeń,
te osoby z tej grupy mogą zacząć w to wierzyć. Czyli generalnie jest to taka pułapka, z której nie ma wyjścia, takie zamknięte również koło. Czyli generalnie tutaj mówimy o tej niskim poczuciu własnej wartości i o tym, jak stereotypy mają na to wpływ, prawda? Jak się mówiło o kobietach, że kobiety na przykład są gorszymi kierowcami, no to może to mieć wpływ, przełożenie również na jazdę samochodem. Podobnie jest ze społecznością romską. Jeżeli cały czas ktoś przez całe życie słyszy negatywne opinie, że Romowie się nie uczą albo są mniej zdolni, na przykład w kontekście dzieci, które trafiały do szkół specjalnych, no to też jakby ich wyobrażenia o własnej społeczności taka jest. Ja na przykład pamiętam, że kiedyś to było nawet niedawno, nie było to kiedyś, dwóch chłopców romskich, no to byli mali chłopcy, jeden miał 10, drugi 11 lat, napisali pod postem mojej koleżanki, która jest wykształconą osobą, napisali, że nigdy nie wierzyli, że mogą spotkać wyedukowaną Romkę. No i generalnie, no bo taki jest stereotyp też, tak, że Romki się nie kształcą, albo no i dzieci romskie same temu stereotypowi mogą ulegać, nie tylko dzieci oczywiście. I teraz coś ciekawe, w kontekście stereotypu wobec Romów i Romek, oczywiście powiemy sobie, jakie to są stereotypy zaraz, ale co ciekawe, o stereotypach, tymi stereotypami mogą posługiwać się zarówno osoby niewykształcone, jak i osoby wysoko wyedukowane. Ja bardzo często spotykałam się z takimi z osobami dobrze wykształconymi, mającymi wysoki stopień naukowy, również osobami wysoko, że tak powiem, no, gdzieś bardzo wysoko w hierarchii społecznej, które potrafiły posługiwać się stereotypami o Romach i Romkach, na przykład w formie żartów, w formie dowcipów, w formie takiej, że nawet ja słyszałam w swoim kontekście, ale dlaczego się obrażasz, to jest tylko żart. No to jest tak zwana mikroagresja, czyli stosowanie zawalowanej agresji, znaczy pod tak zwanym płaszczykiem właśnie żartów. No ale właśnie, i dlaczego tak jest? Dlatego, że jest mało osób, które jeszcze jest za mało moim zdaniem osób, które mówią głośno o tym, że nie życzą sobie, aby takie stereotypy się pojawiały. I na przykład jeżeli w dzisiejszych czasach o osobach homoseksualnych, albo o Żydach, albo o na przykład takich grupach albo o osobach czarnoskórych nie wypada powiedzieć coś, przynajmniej powiem tak szczerze, że ja znam osoby, które są uprzedzone, ale nie mówią o tym, bo nie wypada na przykład. O tyle znam osoby, które nadal bardzo łatwo szafują, używają negatywnych określeń wobec społeczności romskiej i w ogóle nie uważają, żeby to było w złym tonie. I chyba to jest w tym wszystkim najgorsze. Po prostu jeszcze nie ma takiej siły, która, a może takich właściwie nie ma takiej świadomości społecznej, która by nakazywała inaczej się zachowywać trochę. I myślę, że no, na tym oczywiście najbardziej cierpią osoby ze społeczności romskiej, które bardzo często, ja byłam też świadkinią takiej sytuacji, że jak była nawet taka sytuacja, że ktoś coś zażartował, powiedział coś negatywnego o społeczności romskiej, nie odzywały się, bo uważały, później w rozmowie pytałam dlaczego, w ogóle nikt nic nie powiedział, no mówiły, że no, ale to i tak nic nie zmienisz, tak? Nic bym swoim zachowaniem nie zmienił w tej osobie. Czyli takie przeświadczenie, że takiej trochę beznadziei. Znaczy ja jestem osobą, która zawsze reaguje na tego typu nawet zaczepki słowne czy żarty,
I myślę, że jeżeli osoby, które no również są działają w takim duchu równościowym, tak jak ja, myślę, że jak usłyszą, że należy zwracać uwagę, myślę, że też będą zwracać uwagę na tego typu określenia, czy to stereotypizujące, czy nawet, bo nawet są pewne osoby, które używają stereotypów, nie wiedząc, że to są stereotypy o społeczności romskiej. Wtedy można im grzecznie uświadomić po prostu to. Natomiast są osoby, które negatywnie, bardzo złośliwie posługują się stereotypami używając niewybrednych słów w kontekście osób pochodzenia romskiego. I myślę, że tutaj też każdy, kto również działa w takim duchu równościowym, byłby gotowy na reagowanie na takie sytuacje. Dlatego właśnie tutaj na tym slajdzie jest informacja, że stereotypy o społeczności romskiej są bardziej akceptowalne niż stereotypy o innych grupach. No ale tutaj co jest konsekwencją między innymi tych stereotypów, to jest taka, że Romowie to mniejszość, która jest w Europie najbardziej prześladowana i najbardziej narażona na dyskryminację. I to są dane z 2022 roku Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Czyli problem jest naprawdę poważny. No, jakie są stereotypy o Romach? Przede wszystkim stereotypy dotyczące Romów, Romek są niezwykle trwałe i niejednorodne tak naprawdę. Mają bardzo długą historię na świecie, głównie w Europie, bo tu wiele z nich powstało. Generalnie kultura romska, ona wykształciła się na terenie Europy. Romowie przybyli na teren Europy między V a X wiekiem, wywędrowali z Indii. Prawdopodobnie właśnie około 1000 lat temu pojawili się w Europie. No, mamy różne wzmianki. Pierwsze potwierdzone wzmianki z terenu Europy to jest wiek XIV naszej ery. I właśnie tutaj mówi się, że wiele z nich powstało, ale co ciekawe, w Rzeczpospolitej, w Polsce również te stereotypy mają bardzo długą, kilkusetletnią historię. Pierwsze grupy Romów przybywają na tereny naszego kraju właśnie na początku XV wieku. Też są teorie, że dużo wcześniej, że to był wiek na przykład XIV. No i w ramach różnych epok, co ciekawe, dochodziło do utrwalania właśnie stereotypów o Romach i Romkach, ich retransmisji albo nawet dekompozycji. I tutaj już nawiążę do stereotypów według Jerzego Ficowskiego. Jerzy Ficowski w latach 50., 60., ale jeszcze w latach 40. również XX wieku, to była osoba, która po raz pierwszy tak bardzo blisko badała społeczność romską, ponieważ również Jerzy Ficowski bezpośrednio kontaktował się z Romami. No też jest historia o tym, że przebywał w romskim taborze w latach 60., ukrywając się jako żołnierz Armii Krajowej przed władzą ludową. Więc te bezpośrednie kontakty ze społecznością romską miał. No i on ukuł takie 3 stereotypy, które w kontekście społeczności romskiej, które one bardzo często są powielane w literaturze naukowej i popularno-naukowej. I jest to stereotyp przestępczy, czyli zazwyczaj związany z wyobrażeniem, że Romowie po prostu są złodziejami, czyli z kradzież mienia, ale również pewne zachowania, można powiedzieć dewiacyjne, odstępujące od norm społecznych, czyli taki najczęstszy stereotyp. Współcześnie on przekształca się, można powiedzieć, na społeczności. Słyszałam o tym stereotypie w kontekście na przykład grup przestępczych, w których działają osoby ze społeczności romskiej, i w tym kontekście on jest również rozpatrywany, ten stereotyp. Kolejny stereotyp, no i właśnie to jest ważne, że Ficowski powiedział o tych 2 pierwszych, przestępczy i demoniczny, że to są negatywne, a ten operetkowy, sentymentalny jest stereotypem pozytywnym. I tutaj mamy właśnie ten demoniczny, czyli związek z siłami nieczystymi, skojarzenie z czarami, z wróżbami, urokami, zaklęciami, czyli to wszystko, czym głównie zajmowały się według wyobrażenia większości kobiety romskie. Jednym z takich tradycyjnych zawodów, który już jest zawodem ginącym od wielu lat, jest właśnie wróżba, tradycyjna wróżba, którą się zajmuje naprawdę bardzo mała grupa już kobiet ze społeczności romskiej, ale nadal ten stereotyp funkcjonuje.
w jakiś sposób. On przekłada się również na wyobrażenia o tym, jak wygląda teraz społeczność romska, czyli również to skojarzenie z czarami, z wróżbami, z kart, z ręki, z lustra, one cały czas funkcjonują. No, generalnie to przekłada się na to, że no, ja spotykam się z tym do tej pory, że wiele kobiet romskich jest pytanych o to, czy umieją wróżyć po prostu i proszone są o to również w jakichś takich sytuacjach, na przykład wywiadu na jakiś temat w telewizji, albo po prostu w tym kontekście ta społeczność jest pokazywana. Na przykład można obejrzeć sobie program Rozmowy w toku we Wydrzyzgi i zobaczcie, jak tam społeczność romska jest pokazywana, albo w kontekście biedy i wczesnych małżeństw, albo w kontekście właśnie wróżb, czarów. Głównie kobiety właśnie tak są pokazywane. No oczywiście tego programu już nie ma, ale mamy sprawę, na przykład sprawę dla Reportera współczesną i mamy z jednej strony mamy bardzo dużą biedę pokazaną, a z drugiej strony bardzo duży przepych i bogactwo, które uosabia na przykład jeden z liderów romskich w tym programie. Czyli znowu społeczność większościowa ma te dwa różne, rozbieżne jakby wizerunki społeczności romskiej, tą bardzo bogatą i tą bardzo biedną, i teraz jest taka przepaść, tak? Czyli nikogo nie ma pośrodku tak naprawdę, nie ma tej klasy średniej, no i te właśnie no te takie patrzenie bardzo homogeniczne też na romską społeczność. No i ten trzeci pozytywny stereotyp, czyli sentymentalny, operetkowy, jako pokazywanie Romów jako wiecznych wędrowców żyjących tylko muzyką, no i oczywiście związane są z tym również zasady, które są niedopasowane do społeczeństwa większościowego. Co ciekawe, gdybyśmy wpisali nazwę Cygan do słownika języka polskiego PWN, no to byśmy mieli no, taki wynik, jak mamy tutaj, czyli Cygan. Kto to jest Cygan? Potocznie o kimś, kto prowadzi nieustabilizowany lub wędrowny tryb życia, o człowieku mającym śniadą cerę i ciemne włosy, o kimś, kto kłamie i oszukuje. Czyli takie mamy synonimy nazwy Cygan. I co ciekawe, można sobie, bo ja już się dzisiaj temu przyjrzałam, jak się przygotowywałam do spotkania z Państwem, i jest możliwość zgłoszenia uwag na stronie internetowej PWN. Czyli gdybyście Państwo teraz, którzy mnie słuchacie, weszli sobie na stronę elektroniczny słownik języka polskiego i wpisali nazwę Cygan, to pod tym, co się tutaj wyświetliło, bo ja to skopiowałam po prostu, co się wyświetliło po wpisaniu nazwy Cygan, jest możliwość zgłoszenia uwagi na stronie internetowej. Czyli zachęcam do tego, może po moim webinarze, jak więcej będzie zgłoszeń, może w końcu usunę to hasło, bo od wielu lat dużo organizacji romskich o to zabiega, aby to hasło zostało zmodyfikowane, zmienione, nie wiem, wyrzucone nawet. No ale to się nie dzieje. A zobaczcie Państwo, taki słownik ogląda codziennie, podejrzewam, że bardzo dużo osób, na przykład dzieci korzystają z tego, młodzież, no nie tylko, oczywiście to również osoby dorosłe. Więc zachęcam bardzo do zgłoszenia tego hasła. Stereotypy o Romach i Romkach, czyli dlaczego trzeba je podważać? Przede wszystkim dlatego, że one nie odpowiadają rzeczywistości, nie odpowiadają temu, że społeczność romska jest bardzo zróżnicowana, czy to kulturowo, mamy bardzo różne grupy, w samej Polsce są 4 podstawowe grupy romskie, mamy zróżnicowanie społeczne, czyli nie każdy żyje biednie, nie każdy żyje bogato, są bardzo różne grupy, właśnie tutaj w ogóle nie widać tej grupy tej pośrodku, osób, które na przykład no, prowadzą takie codzienne życie jak każdy, no bogaci też prowadzą, biedni też mają zwykłe codzienne życie, natomiast nie ma osób gdzieś po środku, które pokazywałyby taki znormalizowany obraz tej społeczności, a przecież takich osób jest dużo, ale no, taki obraz się niestety medialnie nie sprzedaje. Ja wielokrotnie byłam proszona o różnego rodzaju
wywiady, ale kiedy nie chciałam stereotypowo opowiadać o społeczności romskiej, albo sama sobą nie chciałam prezentować stereotypów, to generalnie często różne źródła, nie będę wymieniać jakie tytuły gazet tutaj, ale były niezainteresowane takim przedstawieniem. I dalej, stereotypy. Co jest ważne w stereotypach, że właśnie stereotyp grupy obcej więcej mówi o jego nosicielu, czyli o osobie, która ma taki stereotyp, niż o grupie przez niego stereotypizowanej, czyli więcej mówi o tym, jakie on ma wyobrażenia o rzeczywistości. I to, starając się dekomponować w głowie te nasze stereotypy, powinniśmy zawsze o tym myśleć. I nadal niestety jako społeczeństwo używamy stereotypów, które w żaden sposób nie odnoszą się do romskiej społeczności. Na przykład stereotyp dotyczący wędrowania. Kto teraz wędruje? Generalnie są osoby, które migrują, ale każde społeczności migrują. Teraz już prawie nie spotyka się osób, które wędrują taborami, wozami. Nikt nie prowadzi tego rodzaju prawie życia. Są oczywiście trawelersi, są niektórzy manusze, którzy żyją, ale są naprawdę w porównaniu z osiadłą społecznością, to są naprawdę małe liczby osób, które żyją w ten sposób i to też nie jest życie, w które cały rok ktoś jeździ. To jest życie półosiadłe już praktycznie. Ciekawe jest to, że w XIX wieku większość Romów była społecznością osiadłą, a nadal w Europie, ten stereotyp jakby był odzwierciedlał wiedzę wielu Europejczyków o społeczności romskiej. Nadal było przeświadczenie, że wszyscy Romowie po prostu wędrują. I kiedy się właśnie te stereotypy ukształtowały? Największy wpływ na kształtowanie się stereotypów były właśnie w okresie średniowiecza, kiedy Romowie zaczynają przybywać do Europy i wtedy się te stereotypy zaczynają tworzyć. I bardziej zmienia się później stereotyp w epoce romantyzmu. I na przykład jeżeli chodzi o średniowiecze, to pierwsze stereotypy, tak jak już powiedziałam, powstają w Europie, ponieważ również społeczność feudalna, ówczesna europejska, dla niej spotkanie osób, które żyły takim życiem niezwiązanym z ziemią, uprawianiem ziemi i życiem po prostu z dóbr ziemi, ono było co najmniej dziwne, prawda? Natomiast w okresie romantyzmu głównie ukształtowały się te pozytywne stereotypy, których ja na przykład już nie chcę używać tego określenia pozytywny stereotyp, ale pod kątem pozytywnych wyobrażeń, które niestety utrwalały te błędne przeświadczenia o tej grupie. Stąd mamy bardzo dużo obrazów, ja zaraz również pokażę 2 z nich, z tej epoki, które pokazują właśnie w bardzo stereotypowy sposób społeczność romską, głównie kobiety, ale to też taki bardzo wyidealizowany, sentymentalny, trochę seksualizujący obraz kobiety romskiej. W okresie średniowiecza w okresie średniowiecza Romowie demolowali wyobrażenie właśnie feudalnego społeczeństwa o życiu i pracy. I to był problem, ponieważ jeżeli Europejczycy widzieli, że ktoś na przykład nie pracuje na polu, nie uprawia na przykład pańszczyzny, czy nie żyje takim hierarchicznym trybem życia, to coś jest nie tak. On się sprzeciwia prawu. On żyje sobie lekkim życiem i wtedy się wiele tych stereotypów zaczyna pojawiać. Romowie, żeby przetrwać właśnie wówczas, wymyślili sobie taką historię, że są pielgrzymami, pokutnikami pochodzącymi z Małego Egiptu. I ta nazwa Egipcjanie w ogóle wiele set lat przetrwała jako określenie również Romów. I w ciągu kolejnych wieków wizerunek, Europejczycy przestają wierzyć, że Romowie rzeczywiście są tymi pokutnikami, pielgrzymami. I w ciągu kolejnych kilku wieków wizerunek tego został zdeklasowany.
i Romowie zaczęli być traktowani jako pariasi Europy. No ale głównie tym problemem było to, że Romowie nie byli jako grupy wędrowne, często nie byli przywiązani właśnie do ziemi i tej ziemi nie żyli w tej hierarchii, jak żyli wcześniej Europejczycy i to był główny problem, który rodził wiele stereotypów, ale też negatywne nastawienie do społeczności. Na przykład w renesansie Romowie pokazywani są jako lud odmienny pod względem wyglądu, na przykład odmienny strój, zachowanie, styl życia, zajęcia, na przykład wróżby. No i tutaj też ten demoniczny stereotyp się budzi, ponieważ w renesansie bardzo często Romowie-Romki byli ukazywani w kontekście właśnie wróżbiarstwa, ale również kowalstwo. I kowalstwo też było kojarzone z siłami nieczystymi, co ciekawe. I tutaj mamy takie obrazy, to już nawiązuje do romantyzmu. Franciszek Siemiradzki. Tytuł tego obrazu po lewej stronie, tytuł tego obrazu to jest Cyganka Greczynka. No i to już w końcu cyganka czy greczynka, albo może cyganka z Grecji, albo grecka cyganka. No, tu jest, można zobaczyć, jak ta egzotyzacja wpływa na nasze rozmycie też wiedzy o społecznościach. No i tu kogo widzimy? No jeżeli jest to kobieta romska, jeżeli on miał rzeczywiście na celu pokazanie kobiety romskiej, no to mamy kobietę troszeczkę taką no, roznegliżowaną, tutaj ramię gdzieś pokazane, taka seksualizacja troszeczkę, no i to widać ten wpływ tej romantyzacji na tego artysty i romantyzującego obrazu kobiety romskiej. No, oczywiście złoto, przecież no, to kojarzone najbardziej jest ze społecznością też romską i nadal dzisiaj współcześnie również. No, kobieta tutaj ciemnej karnacji, to też możemy zobaczyć, no a generalnie współcześnie no, Romowie mają różne kolory skóry, nie tylko ciemne kolory, również są biali Romowie, no to mówię, to jest społeczność bardzo zróżnicowana, no ale ten stereotypowy wygląd gdzieś tam nadal pokutuje, no i tutaj ona jest też na tle takich, nie wiem, tapety z kwiatami, no wiadomo, elementy florystyczne, natura i nadal też jest to wiązane ze społecznością romską. No i tu po prawej stronie ta dziewczynka to jest przedstawienie Esmeraldy z powieści z powieści Wiktora Hugo i Esmeralda jest postacią z książki Dzwonik z Notre Dame, na pewno Państwo kojarzycie, również z bajki Disneya i tutaj również Esmeralda przedstawiona jest jako no, kobieta również troszeczkę roznegliżowana jak na tamte warunki, tutaj pokazane są ramiona, kwiaty, tutaj koza, więc tutaj wszystko nawiązanie do przyrody, do takiej sentymentalizacja tego wizerunku, ale sama Esmeralda w powieści, ona była kojarzona z Romami, ale ona się wychowywała z Romami, ale nie była Romką, natomiast jakbyśmy zobaczyli bajkę Disneya Esmeralda, no to ona już troszeczkę inaczej wygląda. Jest dojrzalsza, ma ciemne włosy, ma ciemną skórę, no ma zielone oczy z tego co pamiętam, no, ale też jest roznegliżowana, ma odkryte ramiona, brzuch, tańczy sobie z tamburynem, nie wiem czy boso też nie biega w tej bajce, bo już sobie nie przypominam, ale bardzo, bardzo jest to możliwe. No i tutaj kto popularyzuje stereotypy? No oczywiście to już powiedziałam, no, zazwyczaj media, czyli te skrajności, bieda, bogactwo, przepych, wizerunek Romów i Romów nie jest normalizowany w mediach i jakby Państwo teraz sobie na przykład na potwierdzenie moich słów wpisali w Google na przykład Cyganie czy Romowie, no to wypadną Wam no, takie zdjęcia no, niezbyt ciekawe. I nie ma żadnego innego zdjęcia, które nie pokazywałby albo biedy, albo bogactwa, takiego przepychu wręcz, albo tańczących, grających osób. I tutaj mamy to zdjęcie, na przykład również tutaj jest z osiedla chyba słowackiego, to po lewej stronie i takich zdjęć tego typu jest bardzo dużo.
No i tytuły z nagłówków gazet. Tajemniczy, zamknięty świat polskich Romów, czy dziś prawdziwych Cyganów już nie ma. I to jest właśnie 2023. To byłam w szoku, że ktoś jeszcze może używać tych wyświechtanych określeń. Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, tekstów piosenki. Albo niedotykalni, czyli Cyganie w Polsce. Również potwierdzenie stereotypów w tytule, prawda? Niedotykalni, czyli co? Czyli to są pariasi, tak jak z kast indyjskich. No i tutaj znowu być może nawiązanie również do tego historii pochodzenia Romów z Indii. No ale ile już tysięcy lat Romów w Indiach nie ma? Znaczy ponad 1000 lat już Romów w Indiach nie ma, więc generalnie jeszcze to nawiązanie to jest zupełnie bez sensu. A jednak cały czas gdzieś te się nagłówki pojawiają. Jeżeli Państwo będą mieli czas dla ciekawości, proszę sobie sprawdzić właśnie, jak nadal te tytuły są powielane, no jak działają też na naszą wyobraźnię. No i tutaj jeszcze powiem o autostereotypie. Otóż no może zdarzyć się, że osoby pochodzenia romskiego również powielają stereotypy o własnej grupie, na przykład w stroju, w zachowaniu, w stylu życia. I bardzo często to jest w kontekście na przykład osób tworzących muzykę, grających, występujących. Ja wcale się nie dziwię, ponieważ ja kiedyś ja przygotowałam taki koncert, festiwal romski i na tym koncercie chciałam pokazać naprawdę tradycyjne romskie zespoły, które grają muzykę źródeł. No i po kilku minutach, kilkunastu może minutach grania, no publiczność zaczęła krzyczeć ore ore, że chce ore ore, a nie chce takiej muzyki. Albo kolejny koncert, który zorganizowałam i również zaprosiłam tradycyjne zespoły, które grają tradycyjną muzykę romską. I po chwili, znaczy po dłuższej chwili słyszę, że to nie jest muzyka romska, a później jak rozmawiałam z tymi osobami bezpośrednio, które wypowiadały takie słowa, mówiły mi, no ale to nie jest muzyka romska, to nie jest tradycyjna muzyka romska, tradycyjna muzyka romska jest w Ciechocinku. No i właśnie to były argumenty, z którymi nie wiedziałam do końca, czy mam walczyć i jak walczyć, znaczy tłumaczyłam, ale no właśnie. No i właśnie, czy jest łatwo porzucić ten autostereotyp? I tu jest to pytanie, wiele osób stara się i to robi, aczkolwiek zawsze gdzieś jest ten stereotypowy obraz, który gdzieś tam zawsze pojawia się w pytaniach osób społeczeństwa większościowego albo odpowiadania wręcz na zarzuty, dlaczego społeczność romska tak robi i dlaczego akurat jakaś osoba ma za to odpowiadać, prawda? Po prostu inny obraz, niestereotypowy, często nie odpowiada wymaganiom w większości społeczeństwa, dlatego on jest często powielany przez społeczność romską również. Dobrze, ja patrzę sobie na czas. Ja może jeszcze kilka minut powiem o tym, do czego doprowadzają stereotypy, no a potem będziemy mieć jeszcze czas na pytania. Właśnie takim jednym z rezultatów wyobrażeń stereotypów w naszych głowach może być dyskryminacja. Stereotypy mogą, ale nie muszą przechodzić w dyskryminację, ale jeżeli przechodzą, to bardzo często, jeżeli mówimy o społeczności romskiej, to mówimy o romofobii, czyli takiej specyficznej formie dyskryminacji, uprzedzeń dyskryminacji, które są motywowane niechęcią wobec społeczności romskiej. No i romofobia określa takie specyficzne zachowanie, które prowadzi do wykluczenia społecznego osób pochodzenia romskiego, ale też może dotyczyć osób, które identyfikowane są jako na przykład romskie, które wyglądają w jakiś charakterystyczny sposób kojarzony z romską mniejszością etniczną, tak zwanym na przykład romskim stylem ubierania się, czy wyglądem antropologicznym kojarzonym w szczególności właśnie z Romami, z Romkami. Często mam koleżanki, które są po prostu brunetkami, mają ciemne włosy i też zdarza się, czyli założą długą spódnicę, już ktoś uważa, że są osobami pochodzenia romskiego, takie mylenie. No i określenie romofobia bardzo często stosuje się też zamiennie z takim określeniem jak antycyganizm czy anti-gypsyzm. One mają, po prostu bardzo często wymiennie się stosuje, nie ma jakichś takich oddzielnych na razie podziałów,
czy lepiej romofobia, czy antycyganizm. Ktoś powie, że antycyganizm jest mocniejszy w swojej wymowie. Ja używam określenia romofobia, jakoś bardziej mi to pasuje. Również może przez to, że jest tutaj ten człon Roma, tak? Czyli nawiązanie do nazwy Romowie, a nie Cyganie. No i wszystkie wyżej wymienione określenia, tak jak już sobie powiedzieliśmy, są zakorzenione w kulturze europejskiej i początki sięgają średniowiecza. No i dopiero definicje romofobii, no to są lata 70., 80. XX wieku. Alliance Against Anti-Gypsyism również, taka jest taka koalicja kilkudziesięciu europejskich organizacji pozarządowych. Oni zaproponowali definicję właśnie antycyganizmu, który uważa, że to jest ugruntowana forma rasizmu, która homogenizuje, esencjonalizuje postrzeganie i narrację, przypisuje Romom i Romkom zachowania dewiacyjne, obejmuje dyskryminujące struktury społeczne, brutalne praktyki, których efektem jest poniżenie i wykluczenie Romów i Romek. Też International Holocaust Remembrance Alliance, tak zwana IRA, proponuje również inną definicję antycyganizmu. Antycyganizm przejawia się w indywidualnych wypowiedziach i czynach w polityce instytucjonalnej, w praktykach marginalizowania, wykluczania, przemocy fizycznej, deprecjonowania kultur, stylów życia Romów, a także mowie nienawiści skierowanej przeciwko Romom oraz innym osobom i grupom postrzeganym, stygmatyzowanym lub prześladowanym w epoce nazizmu po dziś dzień jako Cyganie. Prowadzi do traktowania Romów jako grupy obcej i kojarzenia z nimi szeregu negatywnych stereotypów oraz wypaczonych wyobrażeń, które stanowią odmianę rasizmu. No i w kontekście Romów bardzo często używane jest określenie rasizmu kulturowego, czyli takiego przekonania, że różnice kulturowe między grupami etnicznymi są cechami niezmiennymi, prowadzą właśnie do przekonania, że jedne grupy są lepsze od innych i na przykład często mówi się, że kultura romska to jest ta gorsza, stawia się ją w takim gorszym świetle. Na przykład wiąże się właśnie z zachowaniami jakimiś aspołecznymi, dewiacyjnymi. No i to urasawianie prowadził do urasawiania, czyli traktowanie po rasistowsku, wtłaczanie w ten kontekst właśnie rasizmu kulturowego prowadzi do utrwalania przekonań właśnie o różnych kulturach, czyli że kultura romska jest taka, a nie inna, czyli najczęściej jest tą gorszą kulturą niż społeczeństwo większościowe, jest na przykład kulturą archaiczną, zupełnie nieprzystającą do dzisiejszych norm życia. No i na przykład w epoce Hitlera w Niemczech mieliśmy taką sytuację, że to było powodem do wpisania Romów również w norymberskie, tak, ustawy norymberskie, gdzie byli dopisani w przypisie jako również ci zagrażający czystości rasowej Niemców i również jako ci, którzy no, generalnie byli zagrożeniem dla społeczeństwa niemieckiego, byli aspołeczni. No i generalnie tutaj no, jakby podstawą do tych wyobrażeń było przekonanie, że Romowie są właśnie, przedstawiają tą archaiczną grupę, bo wędrowali na przykład. No i osoby, które dotyka dyskryminacja, mają problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie większościowych, dotyka ich stres mniejszościowy, mają problem natury emocjonalnej, cechuje ich brak również zaufania i również zaufania do współpracy z większością. No i właśnie tutaj jest ten styl życia nieprzystający do większości. Dobrze, to ja bym może tutaj już zakończyła na tym slajdzie. Jeżeli Marku, ty masz pytania albo nasi goście, gościnie, to bardzo już proszę. mamy oczywiście. Agnieszko, jeszcze też poproszę o wyłączenie prezentacji, żebyśmy byli już bardziej w takiej formie rozmowy. A tutaj w czacie gdzieś nam się też już wywiązała jakaś dyskusja dotycząca tego na przykład języka, ale też mamy już pierwsze pytania, więc Ci je przekazuję. Dziękuję Ci też bardzo za takie podsumowanie trochę tej teorii
antydyskryminacyjnej, tego jak możemy patrzeć na uprzedzenie, na stereotyp, na dyskryminację. Mam pytanie od Stowarzyszenia Nigdy Więcej, bardziej o Twoje obserwacje, bo jest to stowarzyszenie, które zajmuje się też jakby dokumentowaniem zdarzeń rasistowskich. I pytanie jest, na ile ty zauważasz w tych ostatnich latach, czego najczęściej dotyczą te zachowania dyskryminacyjne? Czy bardziej jest to forma mowy nienawiści, czy jest to hejt w sieci, czy może jest to coś, co dzieje się w przestrzeni publicznej, albo jakaś agresja napastnicza? Czy jesteś w stanie jakoś spojrzeć na to pod takim względem, czego ty jako badaczka społeczności romskiej jakbyś zauważała najwięcej w ostatnim czasie? Czy takie sytuacje mają miejsce, że Jakie i agresja? jakiego typu? Tak, jakiego typu mają Mhm. miejsce Twoim zdaniem, które najczęściej? Mhm. To znaczy tak, no zdarzają się cały czas takie agresywne zachowania, znaczy takie większe konflikty na większą skalę, na przykład ostatnio były w Mielcu, gdzie tam był konflikt, gdzie dwoje dzieci się pobiło, jedno polskie i romskie dziecko, tam było dwóch chłopców i to było w czasie jeszcze takiej pandemii mocnej COVID. No i tam wybuchła była taka eskalacja konfliktu, ale nie tylko, również na przykład w Puławach. I tu jest zauważalne przy skupiskach społeczności romskiej, na przykład właśnie Puławy czy gdzie jest większa liczba tych osób. Tam też była sprawa i nadal też jest sprawa takiej niechęci prezydenta Puław do społeczności romskiej. No i mamy również tutaj, no i właśnie jeżeli chodzi o te kwestie takich agresji i takich, gdzie wybuchają konflikty, no to bardzo często można wskazać miejsca, gdzie społeczność romska żyje w większej ilości. Mieliśmy też w Andrychowie taką sytuację, zaczęła się w 2013-2014, też bardzo podobna sytuacja, kiedy dwójka chłopców, jeden polskiego pochodzenia etnicznego i romskiego pochodzenia, się też czymś tam nie zgodziło, chyba powodem był rower i również doszło do takiej eskalacji konfliktów. I to później się rozlało na całe miasto i tam powstawały też grupy na Facebooku, żeby wygonić w ogóle Romów z Andrychowa. No podobnie w Puławach też takie grupy na mediach społecznościowych powstawały. Natomiast na pewno są też przypadki takiego wykluczania, które ma miejsce na przykład które występuje wobec indywidualnych osób czy jednostek. Ja jako osoba również kojarzona z tą społecznością też mam takie przypadki, ale to jest takie często wykluczanie, dyskryminacja, która skierowana jest wobec osób właśnie poprzez właśnie słowną taką dyskryminację, czyli właśnie używanie takiej mikroagresji, troszeczkę poniżającego tonu wypowiedzi, również dyskryminacja w miejscu pracy osób pochodzenia romskiego, czyli często mobbing jest również jakby podstawą do mobbingu jest też to są uprzedzenia wobec społeczności romskiej. I często, no muszę to powiedzieć, niestety wiele osób, które spotykam, które spotykają się właśnie z tego typu sytuacjami, one nie zgłaszają w ogóle tych przypadków, ponieważ uważają, że to nic nie da, nic nie przyniesie, nie będzie jakby żadnego rezultatu, nikt się nie wstawi za nami, jakby nikt za nami nie stanie. No ja miałam taką sytuację kilka lat temu, to był 2017 rok, kiedy również byłam w grupie osób pochodzenia romskiego i zostaliśmy napadnięci. Zgłosiliśmy to zdarzenie i niestety sprawa, pomimo świadków i pomimo tego, że nawet ten agresor, on nas przepraszał już po tym zajściu przy policjantach, mimo tego prokurator stwierdził, że to my ten konflikt spowodowaliśmy, tak? Więc sprawa została w ogóle umorzona. Więc a tam grożono w ogóle wszystkim śmiercią. Więc i wyzywano nas w ogóle, żeby, no już takimi bardzo brzydkimi słowami, że trzeba się wynosić z tego kraju. No i generalnie no, trzeba też zwrócić uwagę na agresję
wobec osób pochodzenia romskiego z innych krajów, na przykład migrantów z Rumunii, Mhm. czy, czy też, którzy też bardzo często nie zgłaszają takich sytuacji, czy również osób z Ukrainy, które przyjechały do naszego kraju po eskalacji konfliktu. I to już się pojawia bardzo dużo w raportach, takie informacje o wykluczaniu na przykład z usług, jak wynajem mieszkań. No, bardzo dużo Romów ma takie doświadczenie, że są wykluczani z tej pomocy, wsparcia również, bo ludzie w ogóle nie chcą im wynajmować mieszkań, ale też w ośrodkach recepcyjnych takiego wykluczania też te osoby doznawały. Mhm. To też jak mówiłaś o tej intersekcjonalności, o tym, że jakby to jest na wielu poziomach może dochodzić do wykluczenia, do dyskryminacji, to mam wrażenie, że też jak mówisz o tym, to rozważamy tutaj różne aspekty tego bezpośredniego kontaktu, tego w jaki sposób egzekwowane jest prawo, jak Mhm, organy sądowe podchodzą do orzekania o dyskryminacji czy o mowie nienawiści. Ja też, więc to jest o wiele głębszy temat, mam wrażenie, niż na dyskusję, właściwie pewnie na kolejne spotkanie, ale chcę przenieść tą rozmowę trochę bardziej na taki fragment, co my możemy robić. To się wiąże też z pytaniem pani Angeliki, jakby jak w rozmowie, tak jak mówiłaś, bezpośredniej, kiedy ktoś stosuje te stereotypy, czy przejawia jakieś uprzedzenie, i w jaki sposób ja mogę rozmawiać, jakie pytania zadawać, co mówić, jak to mówić, jakie jest Twoje doświadczenie, co Tobie działa, żeby też powiedzieć o tym, że te nasze mikroreakcje mają znaczenie i jakby mhm. jak Ty byś powiedziała, co jest taką trochę sposobem na to, jak ja mogę reagować, żeby dawać znać. Mhm. To znaczy tak, ja przede wszystkim zawsze zachęcam do tego, że jeżeli ktoś nie wie, jak mówić do danej osoby, na przykład ma do czynienia nie tylko z Romami, ale z jakąś inną grupą etniczną, to po prostu wprost wpytać, jakie stosować określenia wobec was jako grupy, czy wobec ciebie Mhm. jako osoby, prawda? No, nie oszukujmy się, no nie jesteś. Ja również czasami mogę mieć z tym problem wobec różnych innych grup etnicznych czy społecznych. Także zawsze staram się pytać. No i generalnie ja już powiedziałam tutaj w swoim wystąpieniu, że no, wiadomo, że nie używamy no, już nazwy. Może to aż tak nie wybrzmiało, ale myślałam, że to jest oczywiste, że nie używamy Mhm. nazwy cygan, cyganie. Agnieszko, ja na e, chwilę Cię zacząłem, bo nie tylko chodzi o to, co ja mogę robić sam, ale też jeżeli zauważam mikroagresję, jeżeli zauważam dyskryminację, jak reagować na to, mhm, jakich słów używać, jakich argumentów, czy mhm, ewentualnie jakich mhm. pytań. A ja myślę, że tutaj, jeżeli widzimy takie mikroagresje, to należy zwracać uwagę, że to nie jest w dobrym tonie po prostu. I zwracać uwagę, że i podkreślać, że to jest forma dyskryminacji również. Mhm. Wiadomo, że to może się spotkać z różnymi reakcjami, bo ja się też z różnymi reakcjami spotykam na takie określenia, ale musimy jakoś reagować, tak? Musimy Mhm. pokazywać, że to nie są dobre zachowania po prostu. Mhm. Dlatego ja zawsze nawet często byłam w różnych sytuacjach, gdzie musiałam zwracać uwagę osobom, na przykład, gdzie nie czułam się, że mogę zwracać komuś uwagę, bo to była osoba albo dużo starsza, albo na przykład gdzieś tam osoba wyżej hierarchią ode mnie, ale no myślę, że należy jednak mimo wszystko znaczy wyjść naprzeciw temu i mówić o tym, bo jeżeli nie będziemy zwracać na to uwagę, ktoś uzna, nie, to jest taki tylko żarcik, to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Czyli po prostu reagować, moim zdaniem, zawsze Mhm. Czyli po w pierwsze różnych reaguj, sytuacjach. to jest pierwsza rzecz, to znaczy nie zostawiaj, nie pomijaj, nie bój się zareagować, masz prawo powiedzieć, że coś ci nie pasuje. Tak. I to też jest istotne. Ja też jakoś tak dam znać, że zawsze reagując możesz zobaczyć wokół, czy masz sojuszników. To jest też coś, co na pewno jakoś pomaga. Kiedy jest nas więcej, kiedy możemy podejść wspólnie, to też jest taka Mhm, sytuacja, mhm. w której Tak, jest nam dokładnie. łatwiej. Kiedy możemy Mhm. zaangażować społeczność, możemy wtedy jakby, czy nawet nie wiem, w autobusie, czy na przystanku, czy w szkole, na przykład, której uczymy, czy w rodzinie, kiedy rozmawiamy, to też są rzeczy, o których warto mówić.
Ja Mhm. też jakoś chcę nawiązać, że mówiłaś o tym, o tej emocjonalnym aspekcie. To znaczy może być tak, że bo tak jak mówiłaś o uprzedzeniu, to tutaj mówimy o tym, że to jest jakaś reakcja emocjonalna. Jesteśmy związani, czujemy pewien afekt. I też warto dawać znać, że jakby, e, tak jak mówisz, masz to, co mówisz, jest przemocą. Nazywanie tego po imieniu sprawia, że ktoś może w ogóle się zastanowić, tak jak mówiłaś o nieświadomości stereotypu, że ja nie wiem tak naprawdę, że nie zdawać sprawy, że to, co mówię, jest nierealistyczne, to, co mówię, jest nieoparte na faktach, albo to, co mówię, jest po prostu socjalizowane, bo jesteśmy socjalizowani do stereotypów. Tutaj Dokładnie. też wywiązała nam się w rozmowie i jakieś takie poczucie, bym powiedział, wspólnej sytuacji w społeczności romskiej i żydowskiej w Polsce, gdzieś też przez panią Elżbietę nazwaną też jako tych społeczności mniejszościowych, ale też cała dyskusja dotycząca języka i słowników, jakby wpisów, o których mówiłaś. Tak. Cieszę się, że też to się dzieje tutaj u nas w czacie. Ja jakoś mam taką chęć też, jeżeli będziesz chciała się odnieść, to dam ci znać, że tutaj jakby kwestia tego, że język jest opisywany i zapisywany w słownikach, a z drugiej strony my go współtworzymy. Więc jakby ja też myślę, że tak rozumiem ten twój wezwanie do tego, żeby działać, trochę tak jak działanie na przemoc. Znaczy ja mogę Tak. powiedzieć, ja mogę powiedzieć, słuchajcie, dla mnie ja już nie chcę, żebyśmy używali w ten sposób tego określenia, dlatego im więcej nas o tym powie, tym więcej będziemy wtedy w jakiś sposób mieć szansę na to, że ten język nasz się wokół zmieni. Dokładnie. E, mhm. Im więcej będziemy reagować, tym więcej możemy wpływać na zmiany postaw. I tutaj nawet w tym słowniku ja myślę, że im więcej osób, bo jest możliwość zgłoszenia, wcześniej tego nie Mhm. widziałam, żeby była tam możliwość zgłoszenia, a dzisiaj jak weszłam na tą stronę, to rzeczywiście jest taka możliwość, więc jeżeli więcej osób po prostu wejdzie i może to zgłosić, jest szansa, że ktoś to zauważy. E, Tutaj bardzo będę już powoli dążył do zakończenia, Agnieszko, trochę też patrząc na nasz czas. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiejsze i Dziękuję jakby również. zostawiamy Państwa też z takim nawołaniem do odwagi trochę, do tego, że i jakoś też szczególnie, tak jak mówisz, do sojusznictwa, bo oczywiście osoby z grup mniejszościowych mogą reagować i robią to, ale jeżeli ja jestem trochę uprzywilejowany ze względu na swoją pozycję, bo na przykład przynależę do grupy większościowej, to ja bym powiedział, że moim obowiązkiem w pewien sposób jest również reagowanie na coś, na co się nie zgadzam, na coś, co Mhm. uważam, że jest nie w porządku, na przemoc, tak jak ją poznaję, w taki sposób, żebym dawał znać i dbał też o swoje bezpieczeństwo. Ja o tym zawsze też mówię. Reakcja, ona ma być też taka, żeby nie narazić mnie, ale mimo wszystko postawić te granice. Nawet jeżeli ja powiem to do osób, które są wokół, żeby one wiedziały, że to nie jest w Mhm. porządku, to też jest pewien rodzaj reakcji. No ja myślę, że po prostu trzeba też dobierać odpowiednią sytuację. No wiadomo, że ja też jak będzie, nie wiem, grupa kiboli czy pijanych Mhm. osób Mhm. wokół mnie, a ja będę sama, no to nie będę wchodzić z nimi w konflikt, no bo Mhm. wiadomo, jak to się może skończyć. Natomiast myślę, że takie codzienne, bo to nie mówimy też o skrajnych sytuacjach. Właśnie moim wydźwiękiem mojego wystąpienia chyba powinno być to, że niestety to spotyka nas w bardzo Mhm. normalnych, Na codziennych co dzień. sytuacjach. Mhm. Ta właśnie romofobia, te stereotypy i one, i właśnie o to chodzi, żeby na takich codziennych sytuacjach reagować, bo no niestety no media pełne są stereotypów, gdzie się nie obejrzymy. Ja tutaj celowo nawet do swojej prezentacji nie użyłam wielu zdjęć, ponieważ nie chciałam znowu tego powielać, tylko zwracam uwagę, że problem istnieje. Ale no właśnie, to jest chyba ten problem największy, że to jest, to nie chodzi o to, czy to są określenia negatywne o Romach i Romkach używane przez osoby z skrajnych, jakichś takich marginalizowanych społeczności. Nie, to właśnie mogą używać nawet bardzo wykształcone, wysoko postawione osoby. I to jest chyba ten największy problem. Mhm.
Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Kończąc jeszcze Mhm. tutaj dla Państwa mam przygotowaną informację. Mieliśmy okazję spotkać się 3 razy w ramach spotkań z projektu, który dzisiaj kończymy. To już jest trzecie z naszych planowanych spotkań w ramach Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów. Nagrania z 2 poprzednich są dostępne na YouTubie Pracowni Etnograficznej i to również pojawi się na naszym fanpage'u. A ja też zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić kolejne wydarzenia, które będziemy mogli oglądać w ramach działań Pracowni Etnograficznej. Na koniec zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która znalazła się na czacie. Ta ankieta jest istotna ze względu na to, że nasz projekt jest ewaluowany. I dziękuję Państwu serdecznie za dzisiaj i dziękuję Tobie, Agnieszko, za to spotkanie. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego wypoczynku w takim razie, tym, Dziękuję którzy będą bardzo. mieli okazję.